Znasz to uczucie, kiedy wprowadzasz się do nowego domu i odkrywasz, że sąsiad zza płota ma specyficzne nawyki? Na przykład zamiast dzień dobry mierzy cię wzrokiem, jakbyś ukradł mu pomidor z ogródka. W podwórku stawia pomnik Lenina, a co wieczór gwizdże hymn, który pamięta czasy, gdy świat dzielił się na naszych i ich. No właśnie. Tak wygląda nasze sąsiedztwo od wieków. Mówimy o krainie, która oficjalnie twierdzi, że wszystko u niej gra, ale nieoficjalnie wspina się na dach z megafonem i krzyczy: zostawcie nas w spokoju, ale patrzcie, jak żyjemy. Krainie, która mówi, że jest niezależna, ale jej historia przypomina niekończący się sezon domu z papieru, pełen zdrad, zmian lojalności i nieudanych prób ucieczki z systemu. To sąsiad zza płota. Bliski, a zarazem tak daleki, że czasem wydaje się, jakby dzieliła nas galaktyka. Ale zanim zaczniemy współczesny dramat polityczny, cofnijmy się o kilka stuleci. Bo nasz sąsiad nie wziął się znikąd. Kiedyś był częścią czegoś wielkiego, takiego historycznego Avengersa, czyli Rzeczypospolitej obojga narodów. I nie był tam statystą. Miał swoją kulturę, język, a nawet dumę, która dziś objawia się głównie w memach i przemówieniach na rocznicę. W XVI wieku byliśmy jak drużyna rockowa. Każdy miał swoją solówkę, ale razem dawaliśmy koncert, który słychać było od Bałtyku po Morze Czarne. Polska wnosiła husarię, prawo i katolicką werwę. Sąsiad dorzucał rozległe stepy, cerkwie i język, który brzmiał jak poezja, choć dla warszawskich elit czasem jak coś z prowincji. Mińsk, Grodno, Nowogródek to nie były zadupia. To były centra, gdzie kwitły jarmarki, gdzie w karczmach śpiewano w 3 językach, a kupcy handlowali wszystkim, od zboża po futra. Ciekawostka. W XVI wieku w Nowogródku działał Franciszek z Karyna, facet, który drukował książki, zanim to stało się modne. Jego Biblia, wydana w języku sąsiada, była jak manifest. Mamy prawo do swojej kultury. Wyobraź sobie, w czasach, gdy w Moskwie jeszcze zastanawiano się, czy druk to nie czarna magia, nasz sąsiad miał już swoją literaturę, ale Polska? Cóż, wolała łacinę i własne kroniki. Unia Lubelska w 1569 roku miała być jak kontrakt na wspólną trasę koncertową. Polska i Wielkie Księstwo Litewskie, z naszym sąsiadem w pakiecie, miały stworzyć państwo, które przetrwa wieki i przez chwilę działało. Wspólne sejmy, wspólne bitwy, wspólna duma. Ale jak to w zespole bywa, zaczęły się zgrzyty. Polska szlachta, z jej złotą wolnością i manią wielkości, coraz częściej patrzyła na wschód, jak na swoje podwórko. Język sąsiada, ten, w którym pisano statuty i poematy, zaczął być traktowany jak ciekawostka folklorystyczna. Piszcie po polsku, będzie prościej. Mówili w Warszawie, a w ich głosie pobrzmiewała nutka wyższości. XVII wiek to pasmo nieszczęść, potop szwedzki, powstania kozackie, najazdy Moskwy. Rzeczpospolita wyglądała jak dom po imprezie, na której ktoś zapomniał zamknąć drzwi. Ale XVIII wiek to już był dramat w 3 aktach, z rozbiorami w roli głównej. Pierwszy w 1772, drugi w 1793, trzeci w 1795. Nasz sąsiad, wciąż część Wielkiego Księstwa, patrzył, jak Polska i Litwa rozpadają się jak domek z kart. A potem przyszła caryca Katarzyna II, z uśmiechem mówiła: spokojnie, ja się wami zaopiekuję. I tak sąsiad wpadł w objęcia Moskwy, nie z miłości, a z przymusu. Tu zaczyna się problematyka, o której Polska woli nie pamiętać. W XVIII wieku, kiedy Rzeczpospolita jeszcze istniała, sąsiad czuł się coraz bardziej pomijany. Polska szlachta, zajęta swoimi liberum veto i balami, traktowała wschodnie ziemie jak zaplecze gospodarcze.
Magnaci budowali pałace, ale podatki płacili chłopi, w tym ci, którzy mówili w języku sąsiada. Kultura? Niby wspólna, ale polonizacja postępowała. Cerkwie zamieniano na kościoły, a język sąsiada wypierał polski. Sąsiad chciał być sobą, ale Warszawa mówiła: bądź sobą, ale po naszemu. Kiedy przyszły rozbiory, Polska zniknęła z mapy, a sąsiad miał nadzieję, że może teraz będzie jego czas. Ale Moskwa miała inne plany. Język sąsiada, zdelegalizowany, cerkwie, pod kontrolą, elity, albo na Syberię, albo na przyspieszony kurs rusyfikacji. Polska, choć sama pod zaborami, miała w sobie iskrę. Powstania, konspiracje, romantyczne wiersze. Sąsiad siedział cicho, bo każdy gest buntu kończył się carskim butem na karku. Ciekawostka. W 1830 roku, podczas powstania listopadowego, na ziemiach sąsiada też byli tacy, co chwycili za broń. Nie tylko Polacy, ale i miejscowi, którzy marzyli o powrocie do czasów, gdy ich miasta nie były tylko przystankiem na trasie do Petersburga. Powstanie upadło, a carskie represje były jak tsunami, zmyły wszystko, co pachniało wolnością. Ale pamięć została, choć sąsiad rzadko o niej mówi. Po I wojnie światowej świat oszalał na punkcie samostanowienia. Sąsiad podniósł rękę. To może ja też? W 1918 roku ogłosił swoją republikę, krótką jak zwiastun filmu, który nigdy nie powstał. Flaga, hymn, marzenia. Ale szybko przyszli bolszewicy, a za nimi Polska. Traktat ryski w 1921 roku podzielił ziemię sąsiada jak pizzę. Zachód dla Polski, wschód dla ZSRR. I tu zaczyna się kolejny rozdział polsko-sąsiedzkich zgrzytów. W Polsce międzywojennej sąsiad miał swoje szkoły, gazety, nawet posłów w Sejmie. Brzmi dobrze? Teoretycznie. W praktyce polonizacja szła pełną parą. Język sąsiada był tolerowany, ale traktowany jak ciekawostka. Uczcie się po polsku, to będziecie cywilizowani. Takie hasło krążyło w urzędach. W szkołach uczono polskiej historii, a o dawnych statutach Wielkiego Księstwa mało kto wspominał. Sąsiad czuł się jak gość we własnym domu, niby zaproszony, ale z krzesłem w kącie. Z kolei na wschodzie, w sowieckiej części było jeszcze gorzej. Stalin najpierw udawał, że wspiera kulturę sąsiada. W latach 20. promowano ich język w ramach lokalizacji. Ale w latach 30. przyszły czystki. Elity rozstrzelane, język zredukowany do folkloru, kultura zamieniona w propagandę o szczęśliwych kołchoźnikach. Polska, choć sama miała swoje problemy, patrzyła na to z mieszanką współczucia i bezradności. Bo co mogła zrobić? Sama walczyła o przetrwanie. II wojna światowa to kolejny cios. Ziemie sąsiada stały się polem bitwy. Naziści, Sowieci, partyzantka. Po wojnie cały sąsiad znalazł się w ZSRR. Jego stolica stała się socjalistyczną republiką. Ale to była klatka z widokiem na Moskwę. Polska, odbudowująca się po wojnie, miała własne dramaty. Komunistyczny rząd, sowiecki but na karku. Ale sąsiad. On miał jeszcze gorzej. Jego język, kultura, tożsamość, wszystko zepchnięto do podziemia. A Polska? Patrzyła zza płotu i milczała. Ciekawostka. W latach 50., kiedy Polska próbowała się podnieść po wojnie, sąsiad był zmuszany do odbudowy w sowieckim stylu. Jego miasta, jak Grodno czy Brześć, dostały nowe, betonowe centra, które miały symbolizować postęp. Ale pod spodem wciąż tliły się stare pieśni, opowieści o dawnej chwale, które szeptano po domach. Przeskoczmy do roku 2020. Sąsiad trafił na nagłówki nie z powodu festiwalu pierogów, ale protestów, które wstrząsnęły jego ulicami. Po kolejnych wyborach, gdzie wynik był znany przed otwarciem urn, ludzie powiedzieli: dość. Biało-czerwono-białe flagi, te same, które 100 lat temu symbolizowały wolność, wróciły jak duch z przeszłości.
Kobiety w białych sukniach, studenci, emeryci, wszyscy wyszli na ulicę. Polska patrzyła, tym razem nie w milczeniu. Granica, choć zamknięta, stała się mostem dla uchodźców, dla wsparcia, dla solidarności. Ale tu pojawia się problematyka. Polska, choć sama pamięta, jak to jest walczyć o wolność, czasem patrzy na sąsiada z wyższością. My już jesteśmy w Europie, a wy gdzie? Takie komentarze słychać w mediach, w knajpach, na forach. Zapominamy, że nasz płot też kiedyś był wysoki, a wolność kosztowała krew. Sąsiad walczy, ale na swoich zasadach. A Polska? Czasem pomaga, czasem poucza, a czasem po prostu nie wie, co robić. Polska w 2020 roku otworzyła drzwi dla sąsiada. Setki ludzi uciekających przed pałkami i aresztami znalazło schronienie w Warszawie, Krakowie, Gdańsku. Powstały inicjatywy wsparcia, od zbiórek po mieszkania. Ale nie obyło się bez zgrzytów. Nie każdy Polak był gotów otworzyć drzwi. To ich walka, nie nasza? Mówili niektórzy. A sąsiad? On tylko chciał, żeby ktoś go usłyszał. Ciekawostka. W 2020 roku powstały sąsiedzkie czaty na Telegramie. Ludzie organizowali się, by dzielić się jedzeniem, ukrywać przed milicją, wspierać się nawzajem. To był dowód, że sąsiad zza płota ma w sobie ducha, który nie daje się zgasić. Polska, choć sama ma swoje problemy, zaczęła to dostrzegać. Ale czy na pewno rozumie? Nasze relacje z sąsiadem to sinusoida. Raz w górę, raz w dół. Polska, która w XIX wieku walczyła o wolność, widziała w sąsiedzie sojusznika, ale też czasem ciężar. W międzywojniu próbowała go ucywilizować, zapominając, że on też ma swoją historię. Po wojnie, w cieniu sowieckiego buta, oba narody milczały, ale Polska szybciej wyrwała się z klatki. Sąsiad został, z wyboru czy z przymusu. To już temat na inną opowieść. Dziś Polska patrzy na sąsiada z mieszanką uczuć. Jest solidarność, bo jak nie pomóc, skoro pamiętamy, jak to jest być bitym przez ZOMO. Jest frustracja, bo dlaczego oni wciąż tkwią w tym samym miejscu i jest nutka wyższości, bo my mamy Unię, NATO, a oni pomnik Lenina i prezydenta, który wygląda jakby czas zatrzymał mu się w 1980 roku. Ale sąsiad to nie tylko polityka. To ludzie, którzy piszą wiersze, śpiewają pieśni, marzą o normalności. To młodzi, którzy znają internet, widzą świat i nie chcą żyć jak ich dziadkowie. To starsi, którzy pamiętają czasy, gdy płot był niższy, a Polska i sąsiad pili razem wódkę w karczmie. Ciekawostka. W 2021 roku Polska wysłała pomoc humanitarną dla sąsiada. Nie tylko dla uchodźców, ale i dla tych, którzy zostali. Organizacje pozarządowe zbierały fundusze, a zwykli Polacy wysyłali paczki z jedzeniem, ubraniami, lekami, ale w tle wciąż słychać było głosy. Po co im pomagać? Niech sami sobie radzą. To pokazuje, że płot między nami to nie tylko granica, to też mur w głowach. Historia pokazuje, że nawet najwyższe płoty kiedyś pękają. Sąsiad stoi w rozkroku. Z jednej strony lojalność wobec Moskwy, która działa jak kulawy GPS, zawsze prowadząc na manowce. Z drugiej ludzie, którzy chcą czegoś więcej. Chcą decydować, wybierać, mówić, co myślą. A Polska patrzy zza płotu. Pamięta, jak to jest być po drugiej stronie pałki. Wie, że zmiana kosztuje, boli, ale jest możliwa. Sąsiad ma w sobie iskrę. Może jeszcze nie pożar, ale iskrę. Każde dość na ulicach, każdy biało-czerwono-biały transparent, każdy szept w czacie na Telegramie to dowód, że coś się tli. Polska może pomóc, nie pouczając, nie wywyższając się, ale wyciągając rękę. Bo choć płot wciąż stoi, to przecież kiedyś był niższy. I może znów będzie. Tak, mamy dziwnego sąsiada, ale też sąsiada z duszą, z historią, z potencjałem. Na razie siedzi w cieniu, ale kto wie,
Może już niedługo wyjdzie na słońce. I wtedy, zamiast patrzeć przez płot, przyjdzie pogadać, jak równy z równym. Jak sąsiad, który w końcu zrozumiał, że wolność to nie zachodni wymysł. To potrzeba. Ludzka jak chleb i śmiech.